The envelopes, please, Mr. Hogwood. May we hear the sound of the envelope tearing, please? Mieliśmy już zwyczajną dziewczynę, Dunkierkę, a teraz Czas mroku. Let them see your true qualities. My poor judgment. Your sense of humor. Ho, ho, ho. Każdy z tych filmów w jakiś sposób obraca się wokół mitu operacji Dynamo, czyli próby ewakuacji wojsk brytyjskich z francuskich wybrzeży. Jednym z kluczowych wydarzeń początków II wojny światowej. W przeciwieństwie do nolanowskiej Dunkierki, która ukazywała działania na froncie, film Joe'ego Wrighta, reżysera Pamiętnej Pokuty, skupia się na aspekcie rozgrywek politycznych, które widzimy oczami Winstona Churchilla, dopiero co mianowanego nowego premiera rządu. W maju 1940 roku gabinet dotychczasowego premiera Neville'a Chamberlaina traci swoją wiarygodność. Jedynym kandydatem, który może zjednoczyć parlament i uzyskać poparcie opozycyjnej Partii Pracy, wydaje się problematyczny Churchill. W filmie Wrighta dopiero aspiruje on do tego znanego z przekazów historycznych obrazu pewnego siebie, nieco aroganckiego, obdarzonego ciętym językiem przywódcy. Bohater stara się utrzymać tę fasadę, ale lata osobistych porażek i cały czas ciągnąca się za nim sromotna klęska ataku na półwysep Gallipoli wytworzyły w nim ogromną niepewność. Niepewność podsycaną również przez oponentów politycznych, przede wszystkim przez Lorda Halifaxa, partyjnego kolegi, zwolennika pertraktacji pokojowych z Hitlerem. Na zewnątrz Churchill stara się więc zachować portret zdecydowanego polityka, natomiast wewnątrz, w domowym zaciszu, szczególnie będąc samemu, może jednak dać wyraz swoim ogromnym rozterkom. Czas mroku to jeden z filmów kategorii One Man Show. Wcielający się w rolę Churchilla, Gary Oldman doskonale prowadzi swoją postać, co wcale nie jest łatwe przy tak pokaźnej, ograniczającej naturalną mimikę charakteryzacji. Sposób prowadzenia narracji przez Wrighta, skupiony na uchwyceniu szczegółów zachowania bohatera, pomaga jednak brytyjskiemu aktorowi i dodatkowo uwypukla jego bardzo precyzyjną i wystudiowaną grę. Po odpaleniu Jamesa Franco, Oldman stał się głównym kandydatem do zgarnięcia Oscara i bardzo prawdopodobne, że szybko trzeba będzie szukać nowego DiCaprio, czyli aktora, który mimo ogromnych zasług ciągle nie otrzymał statuetki. Ta precyzyjna konstrukcja politycznego teatru ma jednak słabsze punkty. Dla przykładu, już dawno nie widziałem w filmie z takimi ambicjami tak jawnego wybiegu ekspozycji, jaką staje się postać nowej typistki Churchilla, Elizabeth. Z czasem jej wątek ginie bezpowrotnie w akcji filmu. Na koniec sprawia więc wrażenie niezgrabnej próby wejścia do domu brytyjskiego polityka. Do tego dochodzi masakra aktu trzeciego z karykaturalnie sztuczną sceną w londyńskim metrze, która zaburza obraz wałkowanego dramatu jednostki na rzecz pompatycznej dumy zbiorowości. Trudno nie odnieść wrażenia, że w końcówce Wright poszedł na całkowitą łatwiznę, budząc w ten sposób budowany przez cały film obraz skomplikowanej postaci i sytuacji. I pomyśleć, że Czas mroku został nominowany kosztem choćby znakomitego Florida Project. It is the reason I sit in this chair!